Ambient Occlusion to metoda cieniowania wykorzystywana w grafice 3D. Imituje zachowanie rozproszonego światła, które nie dociera do zasłoniętych miejsc. Takie zjawisko możemy zaobserwować za meblami w zakamarkach i pod samochodem. Komputer wylicza okluzję jako oddzielny obraz, który nakłada potem na normalny widok. Pierwszy sposób na znalezienie zacienionych miejsc to śledzenie promieni. Z każdego miejsca widocznego na ekranie są wypuszczane krótkie linie o z góry ustalonej długości. Rozchodzą się na wszystkie strony, tworząc półkulę. Im więcej promieni uderza w przeszkodę, tym ciemniejszy jest punkt, z którego wyszły. Graficy samodzielnie ustalają długość promieni. Długie linie częściej uderzają w przeszkodę, więc generują więcej cienia. Wadą śledzenia promieni jest ilość obliczeń, przez to do niedawna ray tracing nie mógł być wykorzystywany w grach. Szybszym sposobem na wykrycie okluzji jest Screen Space Ambient Occlusion. SSAO do wykrywania zacienionych miejsc wykorzystuje odległość między kamerą a widocznymi na ekranie punktami. W przeciwieństwie do śledzenia promieni nie dysponuje całą sceną, a jedynie malutkim wycinkiem widocznym w kamerze. SSAO nie wie, co znajduje się za widoczną powierzchnią, nie zna grubości obiektów, nie wie też, co znajduje się za kamerą i za krawędziami ekranu. Ma do dyspozycji jedynie zlepek pikseli i ich odległości od kamery. Stąd sporo różnych błędów, takich jak zanikanie cienia przy krawędzi ekranu, cień błędnie sugerujący pozycję obiektu, zanikanie cienia zasłanianego obiektu. Jest wiele różnych odmian SSAO, które dają trochę inne rezultaty, ale ogólnie nie rozwiązują jego bolączek. Jest jeszcze technika oparta na wokselach. Ta metoda dysponuje całą sceną, ale do wykrycia okluzji wykorzystuje uproszczone modele zbudowane z klocków. Woksele wymagają mniej obliczeń niż geometria oparta na trójkątach. Tutaj widać, że normalny i wokselowy model generują podobny cień wokół siebie. Na zakończenie należy powiedzieć, że okluzja otoczenia jest dosyć syntetycznym efektem. Do jej wyliczenia w ogóle nie jest brane pod uwagę oświetlenie sceny. Opiera się jedynie na geometrii. Mimo wszystko okluzja potrafi w jakimś stopniu imitować rzeczywiste zjawisko, a ponadto zwiększa czytelność obrazu, ułatwia rozpoznanie kształtów obiektów i ich wzajemnego położenia.